Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie postanowiłem podjąć nieco lżejszy temat, bardziej pasujący do wakacji. Opowiem w nim o wszystkich kobietach Józefa Piłsudskiego. Nie jest żadną tajemnicą, że marszałek był człowiekiem kochliwym, w życiu którego kobiety zawsze odgrywały bardzo ważną rolę. Dowiecie się wielu pikantnych szczegółów na ten temat. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Józef Piłsudski zapisał się w polskiej historii jako jeden z najważniejszych polityków XX wieku. Pozycji politycznej, jaką Piłsudski zdobył w przedwojennej Polsce, mogliby mu pozazdrościć inni politycy tego okresu. W sporej mierze do takiego sukcesu Piłsudskiego przyczyniły się kobiety. On sam zresztą mówił o tym bez zahamowań. W jednej ze swoich licznych wypowiedzi na ten temat stwierdził otwarcie, że kobiety są w ogóle najgorliwszymi propagatorkami mego imienia i wpływu i jestem im niezmiernie wdzięczny, że tyle dobrego zrobiły przez swój instynkt narodowy, który wykazały. Tym instynktem narodowym, jak można sądzić, wykazywały się zarówno żony Piłsudskiego, jak i jego liczne kochanki. Ale żadna z nich nie była dla niego najważniejszą kobietą w jego życiu. Tą zawsze pozostawała jego matka Maria Piłsudska, wywodząca się z Bilewiczów, jednego z najznakomitszych rodów szlacheckich zamieszkałych na Litwie. Maria Bilewiczówna w wieku 20 lat wyszła za Józefa Wincentego Piłsudskiego, z którym doczekała się 12 dzieci. Chociaż kilkoro z nich zmarło jeszcze jako niemowlęta, Maria Piłsudska zawsze wykazywała się o nie wielką troską i poświęceniem. Uczyła je polskiej literatury i historii oraz języków obcych. W swoich synach widziała przyszłych bojowników o polską niepodległość. Niestety, Maria Piłsudska zmarła w 1884 roku w wieku zaledwie 42 lat. Nie dożyła więc sławy swojego syna Józefa. Ten ostatni zawsze wspominał matkę jako najważniejszą osobę w jego życiu. Była dla niego największym autorytetem. Piłsudski wielokrotnie mówił, że przed podjęciem każdej ważnej decyzji w swoim życiu zawsze zastanawiał się nad tym, co zrobiłaby jego ukochana matka, gdyby znalazła się w takiej sytuacji. Maria Piłsudska, jak już wspomniałem, nie dożyła czasów, gdy jej syn został ojcem polskiej niepodległości, a potem pierwszym marszałkiem odrodzonej Polski i naczelnikiem państwa. Nie dożyła czasów, gdy Polska stała się w całości Polską jej syna. Nie poznała też nigdy żadnej z jego kobiet, ani żon, ani kochanek, ani nawet jego ukochanych córek. Pierwszą kobietą Józefa Piłsudskiego została o 6 lat od niego starsza Leonarda Lewandowska, którą poznał podczas swojego pobytu na zesłaniu w Kiereńsku w carskiej Rosji. Gdy się po raz pierwszy spotkali, od razu zapałali do siebie gorącym uczuciem i jakiś czas później zamieszkali razem. Tyle tylko, że nie trwało to zbyt długo. Po roku Lewandowska przeniosła się ze swoją siostrą i jej mężem do Irkucka, a to musiało przynieść swoje konsekwencje i rzeczywiście przyniosło. Miłość na odległość nie mogła bowiem trwać dalej zbyt długo.
Zresztą w otoczeniu Piłsudskiego zaczęły pojawiać się nowe kobiety, którymi on był coraz bardziej zainteresowany. Jedną z nich była Lidia Łojko, rosyjska rewolucjonistka skazana za swoją działalność na syberyjskie zesłanie. Pomimo tego, że Lidia Łojko była już kobietą zamężną, Piłsudski nawiązał z nią gorący romans i po pewnym czasie zdecydował się rozstać z Lewandowską, której wysłał list pożegnalny. Ale pomimo tego listu Lewandowska miała nadzieję na powrót swojego kochanka. Jednak gdy po paru latach dowiedziała się o ślubie Piłsudskiego, popełniła samobójstwo. Do pierwszego oficjalnego związku małżeńskiego Piłsudskiego doszło w 1899 roku. Wybranką jego serca została Maria Skoplewskich-Juszkiewiczowa. Maria była rozwódką z córką Wandą ze swojego poprzedniego małżeństwa z Marianem Juszkiewiczem. Ale Maria Juszkiewiczowa nie mogła narzekać na brak wielbicieli. Jednym z nich był Roman Dmowski, twórca ruchu narodowego. Niektórzy biografowie Piłsudskiego uważają nawet, że Maria Juszkiewiczowa była tą kobietą, która ostatecznie skłóciła Piłsudskiego z Dmowskim. Czy tak rzeczywiście było? Tego do końca nie wiemy. W każdym razie Józef Piłsudski poznał Marię Juszkiewiczową, gdy ta zaangażowała się w ruch socjalistyczny. Aby ją poślubić, Piłsudski musiał zmienić wyznanie z katolickiego na ewangelicko-augsburskie. Ich ślub odbył się dokładnie 5 lipca 1899 roku. Przez kilka lat Maria Juszkiewiczowa była prawie idealną towarzyszką życia dla Piłsudskiego, dzieląc z nim zarówno życie osobiste, jak i polityczne. Ale tak było tylko do maja 1906 roku, kiedy Piłsudski poznał Aleksandrę Szczerbińską. Kobietę młodszą od jego żony o 17 lat, która była partyjną kurierką. Szczerbińska zaimponowała Piłsudskiemu odwagą, zwłaszcza po słynnym ataku bojowców Piłsudskiego na pociąg wiążący pieniądze z Wilna do Petersburga. To ona przewiozła i ukryła wówczas skradzione w czasie tego napadu 200 000 rubli, które miały posłużyć do działalności politycznej. Dla Szczerbińskiej Piłsudski był z kolei mężczyzną charyzmatycznym, który od razu oczarował ją swoją inteligencją. Ale pomimo tego ich romans rozwijał się powoli. Przez pewien czas było nawet tak, że Piłsudski prowadził klasycznie podwójne życie. Pisał czułe listy zarówno do żony Marii, jak i do kochanki Aleksandry Szczerbińskiej. Swój wolny czas również spędzał raz z jedną, raz z drugą. Ale po paru latach takiego funkcjonowania to Szczerbińska zaczęła odgrywać ważniejszą rolę w życiu Piłsudskiego. I to ona urodziła mu 2 dzieci. Najpierw w 1918 roku córkę Wandę, a potem w 1920 roku córkę Jadwigę. Jego prawowita żona Maria, opuszczona i schorowana, zmarła w sierpniu 1921 roku, gdy Piłsudski był już naczelnikiem państwa i marszałkiem. Piłsudski nie pofatygował się nawet na jej pogrzeb. 2 miesiące po tym pogrzebie oficjalnie zdecydował się poślubić Aleksandrę Szczerbińską. Gdy w grudniu 1922 roku złożył urząd naczelnika państwa, zamieszkali z córkami w podwarszawskim Sulejówku. To nie był dobry czas dla Piłsudskiego. Jego żona z trudem bowiem utrzymywała dom, bo Piłsudski dobrowolnie zrezygnował z przysługującego mu uposażenia. Nowy rozdział w męskim życiu Piłsudskiego zaczął się w lecie 1924 roku, gdy wyjechał z rodziną
na wakacje do Druskiennik. Tam poznał Eugenię Lewicką, młodą lekarkę o 14 lat młodszą od jego żony Aleksandry. Lewicka zaimponowała Piłsudskiemu swoimi bardzo nowoczesnymi poglądami na kondycję fizyczną. Urządziła w Druskiennikach zakład leczenia słońcem, powietrzem i ruchem. Podstarzały już Piłsudski od razu się nią zafascynował i zapałał do niej gorącym uczuciem. Od tamtej pory Piłsudski bywał już regularnie w Druskiennikach, rzecz jasna już bez rodziny. Po zamachu majowym Piłsudski powołał do życia Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie i zatrudnił w nim Lewicką, aby ją mieć bliżej siebie. Gdy po jakimś czasie Lewicka otrzymała własne mieszkanie przy ulicy Belwederskiej, Piłsudski bywał tam już regularnie. Do prawdziwego skandalu doszło jednak w 1930 roku, gdy Piłsudski wyjechał na kilkumiesięczny wypoczynek na Maderę. Towarzyszyła mu bowiem Lewicka. Tyle tylko, że z tego wyjazdu Lewicka wróciła sama i to znacznie wcześniej niż Piłsudski. Co się dokładnie wydarzyło pomiędzy nimi na Maderze, tego nie wiemy. W każdym razie ich romans zakończył się prawdziwym dramatem. 27 czerwca 1931 roku znaleziono Lewicką nieprzytomną w budynku Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, gdzie pracowała. Zabrano ją natychmiast do szpitala, ale przytomności już nie odzyskała. Zmarła po 2 dniach. Po tym zdarzeniu cała Warszawa huczała od plotek na ten temat. Niektóre z nich mówiły nawet o tym, że Lewicka została otruta przez ludzi Piłsudskiego. Jak było naprawdę, tego chyba już nigdy się nie dowiemy. Powstaje jednak pytanie, czy żona Piłsudskiego, Aleksandra, zdawała sobie sprawę z romansu męża z Lewicką? Najprawdopodobniej tak. W każdym razie po tym wszystkim ich małżeństwo stało się zwykłą fikcją. Sam Piłsudski mieszkał w budynku Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych, a Aleksandra z córkami mieszkały w Belwederze. Schorowany już Piłsudski nie zaniedbywał jednak swoich córek. Ilekroć znajdował siłę i czas, zabierał je na spacery i długo z nimi rozmawiał. One z kolei obdarzały go bezgranicznym uczuciem miłości. Starsza z nich, Wanda, w 1937 roku zdała maturę w liceum żeńskim imieniem Wandy z Posseltów Schachtmajerowej. 2 lata później w tej samej szkole maturę zdała 2 lata od niej młodsza siostra Jadwiga. Gdy 1 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht zaatakował Polskę, Aleksandra Piłsudska ze swoimi córkami zostały ewakuowane do Wielkiej Brytanii. Tam zamieszkały w Londynie. Starsza z nich, Wanda, ukończyła medycynę na Uniwersytecie w Edynburgu, a potem pracowała jako psychiatra w jednym ze szpitali pod Londynem. Po wojnie współtworzyła również instytut i fundację imienia ojca. Z kolei jej młodsza siostra Jadwiga w 1942 roku została przyjęta do Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet, która podlegała dowództwu brytyjskiego lotnictwa. Miała zresztą spore kwalifikacje, aby się w niej znaleźć. Przed wojną latała bowiem na szybowcach, bijąc swoje kolejne rekordy życiowe. Działała również w Aeroklubie Warszawskim i należała do przysposobienia wojskowego kobiet. Po kilku miesiącach służby w Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet Jadwiga wstąpiła do Air Transport Auxiliary. Tam służyła prawie 2 lata, otrzymując stopień porucznika lotnictwa czasów wojny. Latała wówczas na samolotach bojowych,
zyskując uznanie swoich przełożonych. Po wojnie studiowała architekturę i psychologię, ale zawodowo pozostała architektem. Wyszła za mąż za kapitana Andrzeja Jaraczewskiego, oficera polskiej marynarki wojennej, z którym miała 2 dzieci, syna Krzysztofa i córkę Joannę. Ta ostatnia została później żoną Janusza Onyszkiewicza, działacza opozycji i ministra obrony narodowej. Po upadku komunizmu obie córki Józefa Piłsudskiego powróciły do Polski. Starsza Wanda w 2000 roku odzyskała rodzinny dworek w Sulejówku. Zmarła w 2001 roku w Warszawie. Młodsza Jadwiga po powrocie do Polski zaangażowała się w działalność Instytutu i Fundacji Józefa Piłsudskiego, które założyła wraz z siostrą Wandą. W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński uhonorował ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jadwiga Piłsudska zmarła w 2014 roku. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Marek Kozela, Patryk Krupiński oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.